Jak wykonać jedną z najbardziej podstawowych stylizacji, czyli 1:1? Ile powinna wynosić powierzchnia styku? I jak prawidłowo moczyć i doklejać rzęsy? Tego wszystkiego dowiecie się już w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Klaudia Kawińska i jestem instruktorem poszlaszy z Łodzi. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak rozpocząć swoją przygodę z przedłużaniem rzęs. Dlaczego metoda 1:1 jest tak ważną techniką i jak wykonać ją poprawnie. Zostańcie ze mną. Do pracy potrzebować będziemy szampon, pędzelek, sól fizjologiczną, waciki, płatki do separacji, taśmę papierową, taśmę perforowaną, cienkopis, rzęsy 0,1 lub 0,15, Crystal Glue Holder, klej, pensetę do separacji, pensetę do łapania. Dla niektórych z Was ta metoda może wydawać się nudna, ale pamiętajcie, jest ona fundamentem naszej pracy, a bez dobrych podstaw nie pójdziecie dalej. Bardzo często mówię, że z rzęsami jest jak z matematyką. Jeżeli macie problem z dodawaniem lub odejmowaniem, nigdy nie rozwiążecie skomplikowanych równań. Dlatego tak ważne jest, aby wykonywać stylizację 1:1 poprawnie. Wtedy już nigdy objętości nie sprawią Wam żadnego problemu. Klasycznie rozpoczynamy od przeprowadzenia wywiadu z naszą klientką w celu wykluczenia wszystkich przeciwwskazań. Ale również nie zapominajmy o dobraniu odpowiedniego efektu. Czym właściwie jest analiza twarzy? Jest to nic innego jak dopasowanie odpowiedniego efektu do naszej klientki w taki sposób, aby podkreślić jej wszystkie atuty i zakryć ewentualne niedoskonałości, takie jak opadająca powieka czy smutne oko. Jeżeli macie ochotę na taki odcinek dotyczący analizy twarzy, koniecznie piszcie w komentarzach. Oczywistym jest, że należy odpowiednio przygotować klientkę do zabiegu, a więc należy wykonać demakijaż za pomocą pianki, pędzelka i soli fizjologicznej. Kolejno czas na separację dolnych rzęs. Zwróćcie szczególną uwagę, aby przykleić płatki z mistrzowską dokładnością. Nasza klientka podczas pracy ma czuć się komfortowo. Nic nie może zachodzić na linię wodną, ponieważ wtedy na pewno pojawią się łzy. Uwierzcie mi, klej i łzy zdecydowanie nie są dobrym połączeniem. Po pierwsze, na rzęsach pojawi się biały nalot, po drugie, stylizacja może być nietrwała, przez co nasza klientka będzie niezadowolona. Po wykonaniu separacji czas na odtłuszczenie rzęs, doczyszczenie przestrzeni międzyrzęsowych i lifting górnej powieki. Wykonujemy to za pomocą taśmy perforowanej. Odrywamy kawałek taśmy i przerywamy ją wzdłuż. W miejscu brwi doklejamy kawałki taśmy, aby zabezpieczyć je przed niechcianą depilacją. Taśmy delikatnie naciągamy po skosie w taki sposób, aby nie otworzyć oka klientki. Zbyt mocne naciąganie powoduje powstawanie przestrzeni, przez którą będą dostawały się opary kleju, a te działają wysuszająco na śluzówkę oka. Bardzo często słyszy się słowa, że rzęsy przedłużane niszczą rzęsy naturalne. Otóż nie. Jeżeli stylizacja jest wykonana w sposób profesjonalny i bezpieczny, nigdy nie obciąży rzęs naturalnych. Nie wiem, czy kiedykolwiek któraś z Was zastanawiała się nad tym, jaki wpływ na nasze rzęsy naturalne mają tusze wodoodporne czy zalotki do rzęs. Tak naprawdę to ich powinnyście obawiać się bardziej. Czas na rozpisanie efektu. Wykonujemy to za pomocą cienkopisu. Pamiętajcie, aby Wasza praca była symetryczna. Pracujecie naprzemiennie. Początek rzęs na prawym oku, początek na lewym. Wtedy mamy pewność, że efekt będzie taki sam na obydwu oczach. A czym tak właściwie jest stylizacja 1:1 i co ona ma na celu? Jest to nic innego jak przyklejenie jednej rzęsy syntetycznej do jednej rzęsy naturalnej. Niby proste, ale diabeł tkwi w szczegółach. Wykonanie stylizacji powoduje, że nasze rzęsy są przedłużone, pogrubione i podkręcone jak od zalotki. Pamiętajcie o tym, aby przedłużać rzęsy maksymalnie o 30%. Zapewne zastanawiacie się dlaczego. Otóż, jeżeli chcecie, aby bezpieczeństwo było na pierwszym miejscu, nie możemy zbyt mocno obciążać rzęs naturalnych. Dopasowanie odpowiedniej długości rzęs, tak jak wspomniałyśmy, powinno być nie dłuższe niż 30% naturalnej rzęsy. To będzie dla nich zdecydowanie najbezpieczniejsze. W miejscu, gdzie wiemy, że będą najdłuższe, przykładamy rzęsę i sprawdzamy, czy jest dłuższa, czy taka sama jak rzęsa naturalna. Później schodzimy o rozmiar w dół. I to jest bardzo ważne. O 1 rozmiar, nie o 2. Przecież chcemy, aby nasza stylizacja była równa i symetryczna. Nie zapominajcie o dobraniu odpowiedniej grubości rzęs. W metodzie 1:1 możecie pracować rzęsami o grubości 0,15
lub 0,10. To wszystko zależy od kondycji rzęs naturalnych Waszej klientki. Jeżeli jesteśmy praworęczne, naszą pensetę do separacji trzymamy w lewej dłoni. W prawej zaś trzymamy pensetę, którą będziemy łapać rzęsy z paska i doklejać do rzęsy naturalnej. Teraz możemy odseparować jedną rzęsę naturalną od reszty, aby móc zaaplikować na nią rzęsę syntetyczną. Pamiętajcie, pomiędzy ostrzami pensety może znajdować się tylko jedna rzęsa naturalna. Lewa ręka pozostaje nieruchoma. Na początku nie jest to proste, każdy najdrobniejszy ruch sprawia, że penseta się przesuwa i wpadają tam kolejne rzęsy, a nasza praca idzie na marne. Jeżeli już mamy odseparowaną rzęsę, czas na prawą dłoń. Za jej pomocą ściągamy rzęsę z paska. Najlepiej, jeżeli będziecie łapały ją mniej więcej w połowie lub ciut powyżej. Wtedy najłatwiej będzie Wam nią manewrować. Pensetę delikatnie wkładamy pomiędzy rzęsy w taki sposób, aby wybrać tylko jedną rzęsę. Następnie łapiemy ją powyżej połowy, zaciskamy pensetę i ściągamy delikatnie do góry i na siebie. Zbyt niskie łapanie i ściąganie rzęsy sprawi, że będzie Wam niewygodnie doklejać ją do rzęsy naturalnej. Natomiast zbyt wysokie może spowodować krzywienie rzęsy. Czas na klej. Pamiętajcie, aby dobrać go do temperatury i wilgotności panującej w pomieszczeniu. Klej odkręcamy w pozycji poziomej, zatykamy palcem kierując do dołu i mieszamy około 60 sekund. Następnie przekręcamy go w stronę podstawki i widzimy, że klej zaczyna wypływać sam. Starajmy się nie naciskać butelki, ponieważ zaciągnie ona powietrze do środka, przez co klej szybciej się popsuje. Wylewamy go na podstawkę i możemy zaczynać naszą pracę. Czas zamoczyć rzęsę w kleju i tutaj moczymy ją około 2 mm, ale jak? Należy wykonywać to w odpowiedni sposób. Pamiętajcie, nie spieszymy się z moczeniem, ponieważ zbyt szybka i gwałtowna praca będzie powodowała tworzenie się kropli kleju na końcu rzęsy, która nie jest nam w zupełności potrzebna, a wręcz przeciwnie. Nie chcemy, aby na naszych rzęsach były grudki kleju, który już spolimeryzował. Następnie przyklejamy rzęsę syntetyczną do naturalnej. Powierzchnia styku zależy od tego, jaką długość rzęsy przyklejacie. Od 0,5 mm do 2 mm. Powierzchnia styku to nic innego jak miejsce, w którym łączy się rzęsa naturalna z rzęsą syntetyczną. Pamiętajcie, przykładając rzęsę syntetyczną do naturalnej, chwilowo zatrzymujemy swój ruch i liczymy do 3. Następnie popuszczamy pensetę. To gwarantuje, że nasza rzęsa będzie miała dobry kierunek. Podczas pracy oczywiście pamiętamy o odpowiednich odstępach i kierunkach. Zapewne zastanawiacie się, w jaki sposób wyklejać rzęsy. Tutaj macie dwie opcje do wyboru. Pierwszą z nich jest technika na książkę, czyli wyklejamy rzęsa za rzęsą. Drugą techniką jest technika karkasu, czyli skakanie po całej długości oka. Kolejną rzeczą jest to, w jaki sposób pracujecie. Możecie wyklejać jedno oko całkowicie, bądź pracować naprzemiennie, czyli wyklejać jedną rzęsę na jednym oku, drugą rzęsę na drugim oku. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nie macie zbyt dużego doświadczenia, najlepsze dla Was będzie technika karkasu i technika pracy naprzemiennej. I tu zaczyna się cała zabawa, czyli wypełnianie. Krok za krokiem, rzęsa za rzęsą i tak do samego końca. Zapewne już w głowie zadajecie sobie pytanie, a ile trwa taki zabieg? Tak naprawdę to wszystko zależy od Waszego doświadczenia i od ilości rzęs naturalnych Waszej klientki. Jeżeli chodzi o salonowe wypełnienie, to wynosi ono około 70% i trwa od 2 do 2,5 godziny. Natomiast jeżeli wykonujecie pracę promocyjną, czyli wypełnienie mamy 100%, wtedy ten czas troszeczkę się przedłuży. A teraz zobaczcie, jak prezentuje się nasza modelka przed i po wykonanej stylizacji. I na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. W komentarzach zostawiajcie propozycje na kolejny odcinek. Do zobaczenia następnym razem.